Przyjechaliśmy tutaj na dni 3, czyli na lekko przedłużony weekend. Możemy zwiedzić niektóre z atrakcji wybrzeża oraz lekko śródlądowe. Jest to dosyć łatwa sprawa, gdyż wszystko rozbija się o jechanie wzdłuż wybrzeża, czy od jednej, czy od drugiej strony. Nocleg zrobiliśmy sobie tam, gdzie było tanio, czyli w jednym z kurortów tutejszych i jednym z większych miasteczek okolicy Portimao. Ceny po sezonie spadają, duży wybór, no i bliskość różnych atrakcji. Warunki też w miarę dobre. Nie ma może takiego klimatu jak na jakiejś wioseczce portugalskiej, ale coś za coś. Heja, heja. To budynek, w którym mieszkamy. To tu same takie budynki, jest tylko spojrzeć po horyzont. Przy nich parkingi. Wyglądają to jak blokowisko, ale wszystkie praktycznie apartamenty są na wynajęcie i mieszkają w nich turyści, jak przyjadą, gdzie spojrzeć, każdy ma basen. I cena czegoś takiego to naprawdę w tym czasie, w którym jesteśmy, czyli w połowie października, 80 euro za mieszkanie, dosyć spore, z salonem, z kuchnią, z balkonem. To naprawdę chyba dobry deal. Wybrzeże, południowe wybrzeże Portugalii, zwane Algarve, pokryte jest właśnie takimi formacjami. Mamy plaże i często sterczące z nienacka skały, które dodają temu wszystkiemu wielkiego kolorytu, atrakcyjności i takiej tajemniczości, chęci dotarcia tutaj i spenetrowania tych okolic. Nie brakuje jaskiniek wydrążonych gdzieś w środku przesmyków i lekko też chyba niebezpiecznych miejscówek ze skarpami. Skałki te przybierają różne kolory od praktycznie prawie że białych poprzez pomarańczowe, żółte i nawet też mocno czerwone. Całe wybrzeże ma sporo właśnie takich zakątków jak jaskinie, które podczas przepływu są zalewane wodą, ale już wychodząc z niej możemy penetrować okoliczne tereny, zobaczyć co ten region ma do zaoferowania. Te tereny powitały mnie przede wszystkim orzeźwiającym powietrzem, ciepłem, biegnącym ze wszystkich stron, no i bogactwem kolorów, które widać tutaj wszędzie oraz krajobrazu. Przymierzam piaski plaży tutejszej pustyni, aby wypatrzeć co lepsze widoki i uwiecznić na kamerze. O, mewa. Zależnie od tego, jak świeci światło, te skałki wyglądają różnie, mają różne kolory i mniej lub bardziej zapraszają do środka. A gdy za nimi się człowiek schowa, to przychodzi orzeźwienie i chłodzik, w którym to warto chwilę postać. Październik, w zasadzie połowę poza sezonem, to najlepszy czas na przyjazd w takie miejsca. Ceny spadają, ludzi jest mniej, woda równie zimna jak była w lecie. Aby ogrzać trochę kości, te tereny są perfekcyjne. Dotarłem do naprawdę niezłej miejscówy, wielki łuk skalny. To tam widać kruszące się na górze skały. Tam z kolei taki komin, światło latuje. Takich miejsc jest tu sporo. Widziałem już co najmniej kilka, a jest takie jedno bardzo popularne, które przyjdzie mi pokazać, mam nadzieję też. Ale naprawdę robi to imponujące wrażenie, zwłaszcza, że kolory tutaj wszystkie się zmieniają. Szumi morze, wiatr we włosach, mewy ćwierkają. Najlepszą jak na razie rozrywką na tym wybrzeżu nie jest leżenie na plaży plackiem i gapienie się albo w butelkę piwa, albo cokolwiek innego, chyba że w piękne dziewczyny. Ale właśnie przejście się wzdłuż linii brzegowej, co chwilę coś nowego, co chwilę można podziwiać widoki. Po pewnym czasie pewno się to znudzi, ale do tej pory widać, że minę mam uśmiechniętą. Pizga tak, że nie to lata. Nie ma szans. Próbowałem wlecieć między tymi dwoma skałami, ale jak mnie tutaj zwiało, to wracałem czym prędzej do chaty. Jedzie Ola, właśnie zajeżdża. Autko wynajęliśmy z pełnym pakietem ubezpieczeń, które z reguły bierzemy. Są one drogie, ale bezpieczne. A samo autko to dla takich 40
euro na 3 dni bez tych ubezpieczeń. Z racji tego, że mamy teraz 5 km bez ronda, opowiem o tutejszych drogach, bo to bardzo ważna sprawa i przydatna. Kiedy wynajmujemy auto, to mamy do wyboru jechać albo autostradką, po której śmiga się jak po autostradzie, co wiąże się z tym, że mamy autostradę, opłaty. I wszystko było w porządku, kiedy te opłaty byłyby dość łatwe do uiszczenia i do ogarnięcia, ale tak nie jest. Trzeba wcześniej trochę się postarać, żeby wykupić sobie specjalne już jakieś kody chujastwa. Nie chcę mi się o tym mówić, bo tego jest dużo, żeby nie bawić się z tymi opłatami i tym samym ominąć autostrady. Warto jechać inną drogą. Jest droga równoległa do autostrady, nazywa się N125, łącząca wszystkie ważne miejscowości. Z tym, że wygląda ona tak w najlepszym jej wydaniu, a w najgorszym mamy mniej więcej co kilometr rondo, które zmusza nas do zwalniania. My poruszamy się tymi bezpłatnymi drogami, które na pewno pozwalają więcej zobaczyć, łatwiej skądś można zjechać, ale tym samym trzeba mieć się bardziej na baczności i kolejne rondo. Jeśli żyłbym pewnie w jakimś XIII czy jeszcze wcześniejszym wieku, to pomyślałbym, że tu właśnie jest koniec świata. Miejscowość Sagres. Taki cypelek na samym końcu Portugalii, który kiedyś na pewno chodzi za koniec świata, bo dalej już nie było nic. Gdzie nie popatrzeć, to już jechać nie można. I to właśnie tutaj pierdyknęli fortecę na tym cypelku. Wygląda na znacznie większą od zewnątrz niż od wewnątrz. To w zasadzie tylko mur, a dookoła widać, że jakieś powstają atrakcje. Jest kościółek, jakaś kaplica, więc mamy duży teren skalisty. Ptaki krążą dookoła, wędkarze siedzą na klifach i próbują coś złapać. Generalnie za wstępik płaci się 3 funty, żeby przekroczyć w ogóle mur, który wygląda jak forteca najpierw, ale okazuje się murem. Jakie ten mur ma znaczenie? Otóż ten mur ma duże znaczenie, bo odgradzając cały ten cypelek murem, grubym i wysokim, w zasadzie cały ten teren tutaj zamknął się jak zamek, ponieważ strome klify, wielkie skały, ciężki dojazd łódką, bo cały czas coś tam się dzieje i tylko w zasadzie ten murek wystarczył do tego, żeby zbudować zamek. No sprytnie. Ale co można robić w tak pięknym i romantycznym miejscu praktycznie na końcu świata? Jesteśmy w Sagres, to bez Sagres nie zarabiasz. Prawie otworzyć już. Maciur! Dzień dobry, witamy na końcu świata. Kres wszystkiego naprawdę wygląda jak coś, gdzie można skończyć i życie, i dzień. Strome skały, mroczne, czarne, mocno wszystko szumi, wiatr porusza też i nas. Nadaje się miejsce na to miejsce. Tam gdzie byliśmy to chyba nie był koniec świata, a za to tutaj mamy koniec świata. A w jeszcze większym cypelku chyba niż tam. Ludzi nie brakuje, już powoli widzowie usadzają się na zachód słońca, który gdzieś tam nastąpi. Który odbywa się na skalę. Tak weźmie udział m.in. słońce, do tego chmury, woda i latarnia, która tam już czeka, aby rozpalić siebie i oświetlać drogę danym pijakom, którzy będą wracać tutaj z tej skały po zachodzie słońca. Super. To niewątpliwie jeden z lepszych widoków, jakie przyszło nam tutaj oglądać.
Dzień skierujący się ku zachodowi, słonko gdzieś tam za chmurkami, co chwilę się przeplata. Niebo nabiera kolorów. Dramatyczna sytuacja się tam dzieje. Cóż ciekawego możemy zdobyć w portugalskim markecie? Już Wam mówię, moje ulubione rzeczy. Piwko. Bardzo często jest tutaj sprzedawane w buteleczkach 0,33, nawet 0,2 w tym przypadku. Tak oni to piją. Są też oczywiście półlitrowe, ale w dużo mniejszej skali. Zdrowie Wasze. Piwko w takiej małej buteleczce ma tą zaletę, że otworzone zimne pozostaje zimne do czasu wypicia, zwykle. Poza tym to coś, to jest po prostu coś, co spadło z nieba Portugalczykom i dalej trzyma się ziemi. Sosik pomidorowy, bardzo tani, bardzo wydajny, bardzo smaczny. Tuńczyczek, czy też inne rybki w puszkach, w dobrych cenach, bardzo smaczne na kanapkę, palce lizać. Bułeczki, bagietki. Elegancka szyneczka. Hamon. To ta właśnie cienka, którą można często zauważyć w sklepach z takiego kopytka krojona. A co fajne, tutaj można ją dostać w dobrej cenie, szczególnie kupowaną na wagę. I oczywiście kwiat tej krainy, winka. To jeżeli chodzi o winka, to jeden z najlepszych krajów, gdyż produkty te możemy zdobyć tutaj mniej więcej od euro wzwyż, ale tych od euro mniej więcej do 2 euro jest cała masa, także nie sposób ich ogarnąć zasięgiem jednej wycieczki, a nawet kilku wycieczek, które do tej pory tutaj odbyłem. Lataliśmy trochę dronkiem na końcu świata i akurat właśnie teraz, kiedy Maciek schował dronkę, wyszło słońce. Słońce